Cześć, z tej strony Artur Trącik, saper. Jestem oficjalnym konsultantem firmy Rutus oraz osobą, która pomagała tworzyć dzieło, jakim jest Alter 71. W tym wykrywaczu jest zawarte masa moich pragnień, jeżeli chodzi o działanie detektorów metali. Także wiele pomysłów oraz moich zamysłów, które jakby wzięły się po prostu z lat doświadczeń używania wykrywaczy metali i poszukiwania tymi urządzeniami. I o tym wszystkim Wam dzisiaj poopowiadam. Ten film dedykuję przede wszystkim, tą serię filmów przede wszystkim dedykuję każdemu nowemu użytkownikowi Rutusa Alter 71, jak Argo NE oraz Ultimy. Dedykuję również tą serię wszystkim zaawansowanym użytkownikom, aby znaleźli w niej wiele odpowiedzi na pytania, które sobie zadają i często mi zadajecie, jak poprawnie pewnych funkcji używać. Także serdecznie wszystkich zapraszam. To będzie film, który będzie w pewnym sensie rozwinięciem instrukcji obsługi, a tak naprawdę będzie bardzo ciekawą lekcją oraz instrukcją obsługi, trochę na żywo, trochę w terenie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do oglądania. Pierwszą i podstawową rzeczą jest wiedza, jak poprawnie zamocować kabel od sondy. Zwłaszcza dotyczy to wszystkich tych, którzy używają wykrywaczy metali o wielkich czułościach i wysokich częstotliwościach. Wykrywacze bardzo czułe, w których kabel sondy jest źle zamocowany i się pląta i lata na wszystkie strony. No niestety taki wykrywacz może dawać sygnały bardzo podobne do tego, jakbyśmy znaleźli złoty łańcuszek. Dlatego poprawne mocowanie kabla po pierwsze uspokoi nam detektor, pozwoli nam przyjemnie prowadzić poszukiwania przy wysokich czułościach. No i najważniejsze, nie zniszczy nam się kabel od sondy, nie wyrwiemy go, bo mamy go odpowiednio zabezpieczony właśnie takimi gumkami, które są w zestawie. A teraz Wam pokażę, jak ja to robię, jak sobie poprawnie mocuję kabel od sondy. Ja mocuję kabel od sondy mniej więcej w ten sposób. Chodzi o to, aby swobodnie sondę można było zamknąć oraz otworzyć. Kabel nie ma żadnego luzu, nie pląta się gdzieś w okolicy sondy, a dodatkowo jak gdzieś podciągnę sondę do góry, to kabel na gumce zawsze ma jakąś dynamikę i nigdy nie jest na tyle nadwyrężony, aby się gdzieś naderwał i zniszczył. Pamiętajcie, poprawne mocowanie kabla daje Wam tą możliwość, że możecie wykorzystywać możliwości Waszego wykrywacza praktycznie w 100%. No i nie będziecie mieli zakłóceń spowodowanych latającym kablem koło sondy. A tak wygląda bardzo źle założony kabel, który latając, mając różnego rodzaju luzy, daje po prostu sygnały. Ludzie na to nie zwracają uwagi, denerwują się, że ich wykrywacz się wzbudza. Często jest to spowodowane całkowicie złym i niepoprawnym zamocowaniem kabla przy sondzie. Włączenie detektora i pierwsze czynności, jakie musimy wykonać oraz co warto o tym wiedzieć. Zobaczcie. Pierwszym komunikatem, który nam się pojawi, jest sonda w górę, naciśnij spust. Co to oznacza? Oznacza to właśnie to, że detektor prosi nas, abyśmy podnieśli wykrywacz do góry i nacisnęli spust. Bo w tym momencie w sondzie następuje samo zestrojenie się cewek oraz zresetowanie układów elektronicznych, aby nasz detektor działał w 100% stabilnie. Jest to bardzo ważny etap, abyśmy nacisnęli ten spust w tym momencie, z dala od samochodu, z dala od drugiego włączonego detektora. Po prostu podnosimy wykrywacz do góry i naciskamy spust. Następuje samo zestrojenie się detektora wewnątrz. Teraz z kolei detektor nas prosi, abyśmy 5 razy go przypompowali do gruntu. Ale jeżeli nie wiemy, gdzie się znajdujemy i nie mamy pewności, czy pod detektorem jest czysty grunt, po prostu naciskamy spust, pomijamy ten etap i wchodzimy w ustawienia fabryczne gruntu. OK. Możemy zacząć pracę. Chyba że chcemy teraz sprawdzić, czy grunt jest czysty, gdzie się znajdujemy. Najlepiej zrobić to w all metalu, czyli naciskamy pinpoint, mamy funkcję statyczną
Sprawdzamy, czy czegoś gdzieś nie ma. Jeżeli jest czysto, możemy przystąpić do strojenia do gruntu. Naciskamy w powietrzu spust. Sonda się sama w sobie resetuje. Pompujemy 5 razy i wychodzi nam pewien wynik. No i właśnie, czym jest ten wynik? Właśnie, czym jest ten wynik oraz wiele innych ciekawostek zobaczycie w kolejnych odcinkach, na które serdecznie zapraszam. Pozdrawiam Was.